Cześć, z tej strony Bam Bike, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek sprzętowy. Sezon powoli się wycisza, wszystko spowalnia. Trochę mniej rowerów, trochę mniej wyścigów, trochę mniej wyjazdów. Więc myślę, że jest to idealny czas na to, żeby zrobić kilka odcinków sprzętowych. No i podsumować moje wrażenia z jazdy, z korzystania z różnego rodzaju rzeczy, przedmiotów, których używam zarówno na rowerze, jak i po rowerze, jak i około rowerowo. No i dzisiaj właśnie taki odcinek. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć kilka słów na temat marki Peak Design. Jeżeli interesujecie się fotografią, jeżeli lubicie robić zdjęcia i dużo jeździcie z aparatami, to na pewno znacie markę Peak Design. To jest marka, która przede wszystkim zasłynęła z wymyślenia fenomenalnego uchwytu Capture, którego możemy przyczepić sobie w różne miejsca, do paska, do plecaka i który pozwala nam przyczepić również właśnie do tego aparat, dzięki czemu mamy wolne ręce, możemy spacerować, możemy chodzić, a aparat cały czas mamy gdzieś tutaj, czy na dole, czy przy ramieniu, w bardzo bliskiej, możliwej, szybko możemy do niego po prostu sięgnąć i zrobić zdjęcie. Ale dziś nie o tym. W Peak Design, z marką Peak Design współpracuję. Oczywiście od początku chciałabym Wam poinformować Was o tym, że jest to materiał sponsorowany. Współpracuję z tą marką już od dobrych 3 lat. Ja przede wszystkim używam akcesoriów rowerowych marki Peak Design. To jest właśnie ten uchwyt rowerowy, o który pytacie bardzo często. Uchwyt do telefonu, który pozwala mi przyczepić telefon do kierownicy w bardzo bezpieczny sposób. Zrobiłam już kiedyś o tym film, także odsyłam Was oczywiście do tego filmu. Oczywiście też korzystam z akcesoriów fotograficznych typu plecaki, typu paski z Peak Design. To jest naprawdę top of the top. Świetny sprzęt, uwielbiam go używać, bardzo dobrze mi się go używa. No i tym razem w tym roku mój cały setup Peak Designowy został powiększony o torbę duffel bag, którą używam w trakcie podróży, moich częstych rowerowych wyjazdów i zestaw takich akcesoriów, które właśnie tutaj widzicie, które właśnie tutaj rozpakowałam. To są tak zwane packing cubes i tutaj mamy 3 rodzaje tych akcesoriów. Mamy takie klasyczne packing cubes, które pozwalają nam spakować się, pozwalają nam posegregować rzeczy, jeżeli pakujemy się, jeżeli gdzieś wyjeżdżamy. Mamy w tym roku nowość Mesh Packing Cubes Ultra Light w wersji Ultra Light i mamy jeszcze Ultra Light Packing Cubes w takiej wersji bardziej wytrzymałej. Zaraz będę Wam dokładnie o tym mówić. Także zapraszam Was dzisiaj do odcinka, który pokaże Wam to, jak ja wyjeżdżam na rower, jak te akcesoria pomagają mi w ogarnianiu tych wszystkich rzeczy rowerowych, ubrań, również tych rzeczy fotograficznych, ponieważ te worki bardzo, bardzo są pomocne. Packing Cubes to nic innego jak po prostu system, który pomaga nam ogarnąć rzeczy. Są takie osoby, które pakując się na jakiś wyjazd, wrzucają wszystko do torby. No i mają może wszystko, ale mają również wielki chaos, przynajmniej moim zdaniem. Ciężko cokolwiek często znaleźć w takiej torbie, rzeczy są wymieszane, no generalnie sprawa odnalezienia czegoś, czego szukamy, na przykład chcemy szybko się do czegoś dostać, bywa trudna. Z pomocą właśnie przychodzą nam takie specjalne worki, które pomagają nam segregować rzeczy. Ja pakując się właśnie na jakieś wyjazdy, zabieram sobie zazwyczaj zestaw takich, ja mam akurat ten tradycyjny system. W tej klasycznej wersji Packing Cubes mamy jakby 2 wielkości toreb. Jedna jest większa, ona ma wymiary 32 na 32 cm i pojemność 8 litrów. Producent podaje, że można ją rozszerzyć aż do 18, zaraz będę pokazywała, na czym to polega. I druga, trochę mniejsza torba, to jest torba, która ma pojemność 4,5 litrów, 4,5 litra i można ją powiększyć aż do 9 litrów. Torby są zrobione z super lekkiego materiału, dzięki czemu jak mam tutaj taką właśnie pustą, widać, że jest ona bardzo lekka, zajmuje bardzo mało miejsca. Ten materiał jednocześnie jest troszkę wodoodporny
jest też wytrzymały na zatarcia, na porysowanie, na przetarcia. Torba ma naprawdę wysokiej jakości też zamki, bardzo wytrzymałe, no już po tak naprawdę więcej niż roku użytkowania z tymi zamkami nic się nie dzieje. Wszystko działa bardzo fajnie i sprawnie. No i teraz jak wygląda ta torba? Ta torba składa się jakby z dwóch kieszeni. Otwieramy sobie pierwszą kieszeń i tu mamy miejsce, gdzie możemy sobie spakować różne rzeczy. Wkładamy, teraz na przykład włożę sobie jedną i drugą torbę i zapinamy. Zazwyczaj do tej torby lądują jakieś ubrania, bluzy, dżinsy, ponieważ tutaj zazwyczaj wożę w tych torbach, w tych cubesach wożę rzeczy takie casualowe, w których chodzę, chociaż czasami również zdarza się, że biorę rzeczy rowerowe. Na czym polega cała zabawa? Otóż na tym, że on z drugiej strony, ten worek, ma specjalny zamek, który otwieram wokoło. I właśnie tak jak powiedziałam przed chwilą, ta torba znacznie nam się powiększa. Ona ma tutaj taką siateczkę. I dzięki temu mogę do tej torby napchać naprawdę bardzo dużo rzeczy, a potem spróbować je skompresować. Ta torba umożliwia nam bardzo efektywne pakowanie, ponieważ możemy do niej włożyć rzeczy, a potem je skompresować. No i kompresujemy je właśnie przez zasunięcie zamka i wtedy ta torba robi nam się mniejsza. Teraz nie mam jej napakowanej, nie wiem jak bardzo, ale naprawdę uwierzcie mi, bardzo duże możliwości kompresji ma ta torba, mają te torby i naprawdę bardzo, bardzo się to przydaje. Druga rzecz, która jest też przydatna, to z drugiej strony, jakby od drugiej strony, można powiedzieć od dołu, jest dodatkowa kieszeń i w tej dodatkowej kieszeni ona jest z takiego też raczej nieprzemakalnego materiału, żeby można było do niej włożyć coś mokrego, jakieś przepocone ewentualnie rzeczy i nie bać się, że one przemokną nam, przemoczą nam inne rzeczy, które mamy w tej jakby kieszeni głównej. Jeżeli nie mamy mokrych rzeczy, to ja też bardzo często do tej kieszeni jeszcze coś sobie tam dodatkowo włożę, czy jakieś buffy, czy jakąś bieliznę. No to już w zależności od tego akurat gdzie się pakujemy, co pakujemy. Kilka zamków, lekki materiał, wytrzymały i naprawdę robi to bardzo fajną robotę. Z takich rzeczy organizacyjnych, właśnie zazwyczaj ja, pakując się do jakiegoś duffel baga, ładuję sobie rzeczy do jednej takiej torby, do drugiej takiej torby, no i trzecią mam właśnie jeszcze tą małą. To pozwala mi przede wszystkim na organizację i na to, że wiem, że rzeczy rowerowe nie mieszają mi się z casualowymi, rzeczy można zrobić sobie woreczek na czyste, na brudne ubrania. Naprawdę jest to bardzo fajny patent, który naprawdę bardzo fajnie mi się sprawdza. No i w zasadzie o tej klasycznej wersji Packing Cubes więcej chyba Wam nie idzie powiedzieć. Oczywiście mamy tutaj jakieś takie feature'y. Ja Was bardzo zachęcam do obejrzenia sobie materiałów oryginalnych Peak Designa. Przede wszystkim o tych nowych torbach, przede wszystkim takiego typowo materiału reklamowego. On jest naprawdę, te rzeczy robią naprawdę ludzie, którzy mają bardzo duże poczucie humoru i bardzo fajny klimat, podejrzewam, panuje w tej firmie, więc warto sobie zobaczyć te filmy, ponieważ są bardzo śmieszne, a jednocześnie przedstawiają wszystkie możliwości tych toreb i wszystkie funkcjonalności. Ta mniejsza torba tak samo ma taką samą możliwość powiększenia jej. O, widzicie? Wtedy pojawia się jakby dwa razy, ta torba staje się 2 razy większa. A potem możemy ją złożyć i znowu możemy coś skompresować. Tak samo ona ma, o tu jeszcze, tak samo ta mniejsza torba ma tą kieszeń, do której możemy włożyć też jakieś tam wilgotne rzeczy albo jakieś małe rzeczy, które chcemy znowu oddzielić od tej większej. Także to jeżeli chodzi o klasyczne Packing Cubes medium, small. No i teraz to, co w tym roku stało się nowością, zestaw Ultra Light. Ultra Light
klasyczny i ultra light w wersji mesh. Mamy tutaj 3 rodzaje toreb. Extra, XXS, XS i S, czyli mała, mała, mniejsza, najmniejsza. No i tutaj w tej drugiej wersji meszowej jest też mała, XSK i XXSK. Te dwie wersje różnią się przede wszystkim między sobą materiałem, z jakiego zostały wykonane i trochę właśnie funkcjonalnościami, jakie nam dają. Tutaj mamy wersję taką właśnie z materiału wytrzymałego, cienkiego i jednocześnie odpornego na warunki atmosferyczne, dzięki czemu ta torba jest w pewien sposób nieprzemakalna, daje nam możliwość transportowania różnych rzeczy takich, które nie chcemy narazić na deszcz, nie chcemy, aby nam zmokły gdzieś w trudnych warunkach pogodowych. Natomiast tutaj mamy już taką wersję z takiej tkaniny, takiej siateczki, nie wiem, czy będziecie w stanie to, bardzo zresztą też rozciągliwej siateczki, która znowu daje nam pewnego rodzaju oddychalność, daje nam też większą elastyczność niż ten materiał tutaj klasyczny, nieprzemakalny. Tutaj ta torba daje nam możliwość przechowywania jakichś rzeczy, które chcemy, żeby jednak cały czas miały dostęp do powietrza, żeby się wietrzyły. Na przykład w jednej z tych toreb włożyłam sobie, o dokładnie tak, bardzo często na wyjazdy robię tak, że do tych toreb właśnie pakuję sobie rzeczy rowerowe i tu na przykład w tej torbie mam setup 4 setów rowerowych, czyli spodenki, koszulka. Oczywiście zmieściłoby się tutaj jeszcze więcej, no ale nie chciałam dzisiaj tego jakoś tam za bardzo napychać. Ale dlaczego to jest fajne? No przede wszystkim, tak jak mówiłam, ja lubię mieć wszystko poukładane, lubię jak jest porządek, lubię jak wiem, gdzie czegoś szukać, ale druga rzecz to też jest taka, że można te cuby wykorzystywać też w różny inny sposób. Mają one tutaj z każdej strony zawieszki, więc można sobie wykorzystać to tak, że możemy sobie zabrać jakiś pasek, czy też fotograficzny, czy jakiś specjalny pasek Peak Designa, albo czy też mamy jakiś swój pasek, którym możemy doczepić tutaj sobie go do tych pętelek i można wykorzystać tą torbę również tak na zasadzie jakiejś do przenoszenia różnych rzeczy, do pójścia, nie wiem, teraz wpadło mi do głowy, na przykład byłyśmy ostatnio na obozie na Gran Canaria i można tu było zapakować rzeczy do prania, do takiej pralni ogólnodostępnej i potem wrócić z tymi rzeczami do prania, do domku, wywiesić sobie je, jeżeli nie korzystaliśmy tam z suszarki akurat na miejscu. No generalnie sky is the limit, sposoby wykorzystania tych worków naprawdę jest bardzo dużo i od kiedy je mam, to naprawdę bardzo fajnie mi się spisują. Bardzo dobrze działają tutaj te zamki, nic się nie przycina, te zamki są naprawdę, to wszystko jest tak przemyślane, że tu ciężko było powiedzieć, co tutaj jest złego w tej torbie. Można nawet sobie ją gdzieś zawiesić na haczyk, czy potrzebujemy gdzieś sobie zabrać rzeczy, potem z nich korzystać. Nawet sobie myślę, że no nie korzystałam z tego nigdy, ale gdzieś tam w hotelu, w pokoju hotelowym zawiesić sobie i móc tutaj wyciągać rzeczy na bieżąco i cały czas mieć je spakowane i potem szybko spakować się na przykład już do wyjazdu. Co jeszcze? Ja mam tak, że tutaj na przykład mam tak ubranka, tak? Tutaj w tym mniejszym worku pakuję sobie zazwyczaj jakieś akcesoria, czyli mam tutaj skarpetki, bafy, rękawiczki, no takie rzeczy, które potrzebuję też na rower. I ten mniejszy worek dokładnie ma tak samo te same funkcjonalności, czyli ma tutaj te zaczepki, które możemy sobie gdzieś tam wykorzystać, doczepić pasek. Ma tak samo świetnie działający zamek, jakby no, prostota działania, jakość tego, no trzymacie to jest worek, zwykły worek, a jednak bardzo fajnie to działa, bardzo to fajnie wygląda. Co jest dobrego w tym worku? On jest bardzo elastyczny, więc możemy często nawet mi się zdarzało wykorzystywać go na backpackingu, wkładając, no jest super lekki
i zdarzało mi się wkładać do niego rzeczy, które chciałam odseparować od innych rzeczy. Także nawet do toreb bikepackingowych te torby bardzo fajnie pasują. No i tu na przykład mam takie różnego kształtu zestaw kosmetyczny, tak? Krem na otarcia, jakiś żel, mam tu chusteczki higieniczne. No i fajne jest to pod tym względem, że ten worek jakby dopasowuje się do kształtu tych wszystkich rzeczy i jest naprawdę to bardzo fajne, wygodne. Oczywiście zielony kolor akurat wybrany przeze mnie. Dostępne są też inne kolory. Pokażę Wam je tutaj na, myślę, zdjęciu. Jeżeli chodzi o pojemność, no to mamy tak, to jest litrowy worek, który producent mówi, że jego pojemność może się rozciągnąć aż do 3 litrów. Ja chyba nie byłabym aż taka pozytywnie nastawiona do tego. Myślę, że no, te 3 litry tu będą, nie wiem, na pewno jest to bardzo, bardzo elastyczne i na pewno jest to bardzo naciągliwe, ale tak 3 litry trochę nie do końca do mnie to przemawia. Tutaj mamy 3 litry, mogą się one rozciągnąć niby do 8, no i tu mamy 12 litrów, całkiem spora już rzecz, całkiem spory pakunek, który może się rozciągnąć do 22. Co jeszcze warto powiedzieć, to jest siateczka, ale ta siateczka naprawdę jest super ekstra wytrzymała. Ja z tego korzystam już akurat z tych rzeczy od jakiegoś pół roku, trochę więcej miesięcy i naprawdę bardzo, bardzo dobrze to wygląda. Co ważne, również producent zwraca uwagę na to, żeby być ekologicznym, żeby minimalizować ślad węglowy. Te materiały mają certyfikaty Bluesign i też jakiś drugi certyfikat, zapomniałam jaki, tu Wam napiszę. Także również te produkty są robione, są wytwarzane jak gdyby zgodnie z zasadami dbania o środowisko i faktycznie jak już raz się je kupi, to ja myślę, że to jest chyba zakup po prostu na całe życie, bo nie sądzę, żeby mi się one jakoś bardzo zaczęły zużywać. Drugi zestaw, ten meszowy, siateczkowy, drugi zestaw trochę bardziej wytrzymały, trochę bardziej z innego materiału, super ekstra lekki, delikatna tkanina, znaczy właśnie nie delikatna, cienka tkanina, ale nie delikatna, ponieważ też jest odporna na wytarcia, odporna na jakieś tam ekstremalne traktowanie, odporna na warunki pogodowe, czyli no jest nieprzemakalna. Ma zamki również, które są podklejone, szwy są podklejone, też żeby jak gdyby poprawić jeszcze tą nieprzemakalność. Tak samo fajnie działają tutaj te zamki. Dodatkowo mając te pętelki, które tu są, możemy spokojnie sobie fajnie, wygodnie nam się to zamyka i otwiera. Również tą torbę faktycznie wykorzystywałam w ten sposób, doczepiając tutaj jakiś pasek i nosząc ją na ramieniu, no jest naprawdę super lekka, super pojemna. Teraz na przykład jest w niej akurat właśnie kurtka puchowa, dzięki czemu na przykład taka kurtka puchowa w tym jest bezpieczna i zabezpieczona przed wilgocią. Tak sobie w zasadzie na potrzeby tego materiału teraz zapakowałam, ale właśnie wymyśliłam kolejną bardzo fajną funkcjonalność tej torby. I oczywiście można ją również skompresować w tej torbie i jest bezpieczna na bikepackingu na przykład. Że ma to fajny sens, albo można sobie z takiej kurtki wtedy zrobić poduszkę. Sky is the limit. Zameczek ma na końcu tutaj jeszcze takie miejsce, gdzie można go wsunąć, dzięki czemu poprawia się jeszcze bardziej ta wodoodporność. No i co? I tutaj też mamy 3 rodzaje wielkości. Mała, mniejsza, najmniejsza. Ja najczęściej używam właśnie tej większej i tej chyba najmniejszej, tej średniej tak chyba najrzadziej. W tej najmniejszej na przykład mam akcesoria lampkowe, czyli lampki. Jak gdzieś się wybieram, no to oczywiście trzeba mieć zestaw lampek ze sobą dla bezpieczeństwa na rower. Można tutaj, no tak jak już mówiłam, no co sobie wymyślicie, co już tutaj byście chcieli sobie spakować. Też mamy
dwie zawieszki. Też można przyczepić tą torbę, czy sobie na ramieniu nosić, czy przyczepić ją nawet dodatkowo do plecaków Peak Design. Peak Design ma takie dodatkowe też szlufki, które umożliwiają właśnie doczepianie elementów do głównych toreb i to też bardzo fajnie się sprawuje. Można by było na przykład taką torbę doczepić sobie z kurtką w środku, doczepić sobie do plecaka. No i jakby oszczędzasz miejsce, które masz w plecaku, masz to na zewnątrz, nie waży to nic, a działa. Naprawdę bardzo fajny system. Trochę się rozgadałam, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do tego, żeby sobie spróbować, żeby zobaczyć. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, no to oczywiście odpowiem na nie w komentarzu. Tak jak zaznaczałam na samym początku, to jest materiał sponsorowany przez markę Peak Design. Współpracuję z tą marką naprawdę od kilku lat i jestem bardzo zadowolona z tych produktów. Mam nadzieję, że zdążyliście już zobaczyć, że nie polecam słabych rzeczy, kiepskich rzeczy. Zachęcam do wejścia sobie teraz na stronę. Przypadkiem zupełnie zbiegł się ten materiał, ponieważ tak naprawdę ten materiał miałam zrobić już dawno, dawno temu, ale cały czas były rowery, cały czas były materiały rowerowe z wyjazdów i dopiero teraz jest czas na to, żeby usiąść i żeby pokazać Wam te różne fajne rzeczy. I co? No dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. Dzięki wielkie za poświęcony czas. Trzymajcie się, do następnego, pa!